Witaj, przyjacielu, na ścieżce prawdy. Spójrz na otaczający nas świat. Widzisz biurowce, autostrady, słyszysz hałas politycznych kłótni i czujesz ciężar codziennej walki o byt. Czy masz czasem wrażenie, że nie pasujesz do tego świata? Czy zdarza ci się patrzeć na zachłanność, przemoc i kłamstwo, które nas otaczają, i czuć głęboki, wewnętrzny sprzeciw? Zupełnie jakbyś podświadomie wiedział, że to nie tak powinno wyglądać. Często zadajemy sobie pytanie, czy tak musi wyglądać życie? Czy wszechświat w swojej nieskończonej potędze stworzył tylko ten jeden model egzystencji, oparty na pieniądzu, władzy, strachu i materii? Dziś, mój drogi, rozłożymy na czynniki pierwsze strukturę wszechświata. Opowiem Ci o wielkiej drabinie stworzenia, o 9 precyzyjnych kategoriach planet, które stanowią system edukacji dla każdej duszy. Odrzucimy na chwilę ziemską logikę i spojrzymy na kosmos oczami serca. Zrozumiesz, dlaczego Ziemia jest nazywana planetą smutku, co dokładnie dzieje się z materią na wyższych poziomach i dlaczego istoty z 9 kategorii patrzą na nas z tak wielkim współczuciem. To nie jest bajka, to mapa drogowa Twojej ewolucji. Aby zrozumieć, gdzie jesteśmy, musimy najpierw zdefiniować system. Według wiedzy przekazywanej przez zaawansowane cywilizacje, wszechświat materialny, zamieszkiwany przez ludzi, tak, mój przyjacielu, ludzie żyją w całym kosmosie, jest podzielony na 9 stopni, 9 kategorii. To nie jest podział geograficzny, to podział wibracyjny. Zacznijmy od dołu. Ziemia, nasz dom, często nazywana jest planetą smutku lub planetą prób. Ziemia jest planetą najniższej, czyli pierwszej kategorii. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że jesteśmy w kosmicznym przedszkolu, a może nawet w poprawczaku. Główną cechą pierwszej kategorii jest dominacja materii nad duchem. Nasze ciała są gęste, ciężkie, podatne na urazy. Musimy je tankować jedzeniem, używkami czy chronić ubraniem. Ale najważniejszą cechą systemową tego poziomu jest pieniądz i własność. Dlaczego? Ponieważ na tym poziomie rozwoju dusze są wciąż egoistyczne. Bez systemu walutowego i przymusu pracy społeczeństwo pierwszej kategorii pogrążyłoby się w chaosie, ponieważ jednostki nie potrafią jeszcze dobrowolnie pracować na rzecz ogółu. Pieniądz jest protezą zaufania. Tu rządzi strach, a nauka jest oddzielona od duchowości. To dlatego nasza technologia, zamiast nas uwalniać, często nas zniewala. Ale Ziemia to nie wszystko. Co dzieje się, gdy cywilizacja dojrzewa? Awansuje. Planeta zmienia swoją wibrację. Na planetach kategorii od 2 do 8 zachodzi proces stopniowego odchodzenia od materii. Wyobraź sobie świat, powiedzmy, kategorii 4, gdzie mieszkańcy wciąż mają fizyczne ciała, ale są one znacznie lżejsze, zarówno psychicznie, jak i fizycznie. W tych światach znika pojęcie pieniądza. To jest dla nas trudne do wyobrażenia, ale tamtejsze społeczeństwa zrozumiały proste prawo wszechświata, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Technologia jest tam tak zaawansowana, że produkcja dóbr jest darmowa i nieograniczona. Nikt nie gromadzi majątku, bo po co gromadzić powietrze? Każdy ma tyle, ile potrzebuje. Styl życia na tych planetach koncentruje się na sztuce, nauce i rozwoju parapsychicznym. Mieszkańcy pracują dla radości tworzenia i służby innym. Moje i Twoje traci znaczenie na rzecz nasze. Mieszkańcy uczą się telepatii. Kiedy komunikujesz się myślami, nie możesz kłamać. Wyobraź sobie politykę bez kłamstwa. To jest właśnie definicja wyższej kategorii. Wyobraź sobie,
że budzisz się rano na planecie 5. lub 6. kategorii. Wstajesz, ale nie czujesz ciężaru grawitacji, tak jak tutaj. Twoje ciało jest lekkie, zdrowe, pełne witalności. Nie musisz iść do pracy, której nienawidzisz, by zarobić na chleb, który jest chemicznie zatruty. Tamtejszy styl życia jest odzwierciedleniem wibracji planety, ponieważ nie ma walki o zasoby, nie ma agresji. Nie ma policji, nie ma wojska, nie ma granic. Wyobrażasz to sobie? Świat bez granic. Życie tam trwa setki, a nawet tysiące lat. Dlaczego? Bo to stres, strach i toksyny zabijają nas na Ziemi. Tam, gdzie wibracja jest wysoka, komórki ciała regenerują się niemal w nieskończoność. I wreszcie szczyt. Kategoria 9. Złota planeta. To jest uniwersytet. To stamtąd przybywali do nas najwięksi nauczyciele. To tam kończy się cykl wcieleń fizycznych. Materia jest tam już prawie całkowicie podległa duchowi. Mieszkańcy takich planet posiadają ciała, ale mogą je w każdej chwili zregenerować lub zmienić. Śmierć w naszym rozumieniu tam nie istnieje. Jest tylko świadome przejście. Co wpływa na wibrację takiej planety? Przede wszystkim aura jej mieszkańców. Nie ukryjesz smutku ani złej myśli, dlatego nikt tam złych myśli nie ma. Jest tylko czysta akceptacja. Planeta 9. kategorii świeci własnym światłem duchowym. Tamtejsza przyroda reaguje na myśli mieszkańców. Zwierzęta nie boją się ludzi i komunikują się z nimi telepatycznie. Kolory są tak intensywne, że nasze ziemskie oko by ich nie zarejestrowało, a dźwięki tworzą harmonię, która leczy. Najważniejszą różnicą jest jednak bliskość wielkiego eteru, źródła wszelkiego istnienia. Mieszkańcy 9. kategorii mają stały, bezpośredni kontakt ze Stwórcą. Dlaczego ten podział jest tak ważny? Ponieważ wyjaśnia on sens cierpienia. Często pytacie, dlaczego Bóg pozwala na wojny? Z perspektywy 9 kategorii światów to pytanie jest błędnie postawione. To nie Bóg zsyła wojny. To my jako uczniowie 1. klasy uczymy się, że ogień parzy. Ziemia jest poligonem, musi być trudna, musi być gęsta. Gdyby tutaj było jak na planetach 9. kategorii, nasze leniwe dusze nigdy by się nie rozwinęły. Potrzebujemy oporu materii, by wykuć nasz charakter. Ale jest też dobra wiadomość. Awans jest możliwy. Celem każdej duszy jest wspinaczka po tej drabinie. Nie jesteśmy skazani na wieczne powroty na ziemię. Jeśli w tym życiu nauczysz się bezwarunkowej miłości, wybaczenia i służby innym, wówczas twoja wibracja wzrośnie. W momencie śmierci twoje ciało astralne, które składa się z miliardów elektronów, trafi tam, gdzie pasuje jego częstotliwość. To czysta fizyka. Lekki balon leci do góry, kamień spada w dół. Jeśli twoja dusza jest lekka od miłości, po śmierci powędruje na planetę wyższej kategorii. Mój przyjacielu, ta wiedza o kategoriach planet nie służy temu, byś znienawidził Ziemię. Służy temu, byś odzyskał nadzieję. Cierpienie tutaj jest tymczasowe. Jesteś w trakcie egzaminu. Każda trudna sytuacja, każdy ból, każda strata to lekcja, która ma podnieść twoją wibrację. Kluczem do awansu na wyższą planetę nie jest technologia, intelekt czy bogactwo. Kluczem jest dobro i miłość. Jesteś podróżnikiem. Ziemia to tylko tymczasowy przystanek, brudny dworzec, na którym musisz przesiąść się do lepszego pociągu. Nie przywiązuj się do swoich pieniędzy, tytułów i ziemskich dramatów. To wszystko są rekwizyty w teatrze 1. kategorii. Jedyne, co zabierzesz ze sobą dalej, to jakość twojej świadomości. Spójrz dziś w niebo i pomyśl o tych tysiącach światów. Gdzieś tam jest miejsce bez bólu, bez strachu,
i pełne światła. Ono czeka na ciebie, ale bilet kupujesz tutaj, swoimi codziennymi czynami. A co ty czujesz, gdy słyszysz te słowa? Czy rezonują one z głosem twojej intuicji? Jeśli pragniesz dalej kroczyć tą ścieżką i odkrywać zapomnianą prawdę o wszechświecie oraz własnej duszy, zasubskrybuj ten kanał i dołącz do nas na stałe. Razem idziemy ku światłu. A tymczasem do usłyszenia w następnej lekcji.